Cześć moi kochani, z Wami Elena na kanale Zrobione Ręcznie ULM i jak zwykle zapraszam do nowego projektu zrobienia razem ze mną, tym razem ogrodniczek. Dostałam zamówienie od koleżanki i ona koniecznie chce w takim stylu, jak robię zazwyczaj dżinsowe przeróbki, coś takiego chce, tylko że ona chce ogrodniczki. I oczywiście ogrodniczki można kupić gotowe, ale tu nie o to chodzi. Chodzi o zmianę, o transformację, o przeróbkę, o ozdabienie, o wykorzystanie wszystkich technik, które zazwyczaj wykorzystuje do dekoracji i ona sobie chce taką rzecz. I dzisiaj poszłam specjalnie, kupiłam dwie pary spodnie, dżinsy, jednakowe, ale chodziło mi o rozmiar, więc i kolor. Dopasowałam dwie pary zwykłe dżinsy i jedna spódniczka dżinsowa, krótka, ale potrzebuję generalnie ją tylko dlatego, żeby odciąć górną część, ona tutaj zameczki z boku, tak jak widzicie, to ja chcę wykorzystać i z tych trzech rzeczy zrobić dla niej ogrodniczki, takie jak ona chce, jak jej się marzy. Co z tego wyniknie? Nie wiem. Ja zawsze mówię, oczy boją się, a ręce robią, więc zaczynam dzisiaj. Jeżeli ktoś chce, możecie robić razem ze mną. A jeżeli nie macie ochoty, to zawsze podaję link, który kieruje Was do mojego sklepu Vinted i tam można sobie coś wybrać, jeżeli macie taką ochotę. Wy możecie robić dokładnie to samo. Jeżeli jakiś element dekoracji Wam się podoba, albo technika, którą proponuję do dekoracji, to Wy ją stosujcie. Bo oczywiście, nawet jak będziemy robić krok po kroku razem, to i tak nigdy nie wychodzi taka sama rzecz i w tym jest cały sukces, bo nie możemy i nie chcemy robić jednakowych rzeczy. Także chętne, cierpliwe zapraszam. A ja pokażę, jak to zrobić, w jaki sposób i jak najłatwiej. Bo nie lubię stwarzać sobie problemy i innym, a ponieważ nie jestem krawcową, to robię to intuitywnie, najłatwiej jak tylko potrafię i na pewno każdy z Was potrafi to zrobić, bo jeżeli szyjemy coś od podstaw, to na pewno wiedza jest potrzebna większa i u mnie w moich filmikach tego na pewno nie uzyskacie. Natomiast jeżeli lubicie robić łatwo, szybko, dla siebie, to zapraszam, jedziemy razem. Pierwszy mam zamiar odciąć górną część. Pierwsze co, od dołu 38 cm odmierzyłam, żeby było równo. Tutaj zaznaczyłam sobie linię i po tej linii zaraz odetnę. Ta część będzie mi potrzebna do zrobienia moich ogrodniczek. Niepotrzebna, potrzebna tylko górna. Teraz dżinsy. Chcę wykorzystać tylko tą część, więc ten pas mi jest niepotrzebny, muszę go teraz odpróć. Wyprułam zamek i odprułam pas szeroki, niepotrzebny i została mi tylko dolna część. I co teraz? To na razie mi niepotrzebne, chyba że do ozdoby. I ta dolna część spodni połączę z górą. Tylko pierwsze to tutaj muszę szyć, bo mi to jest niepotrzebne i my to zaraz szyjemy. Połączyć jedną rzecz z drugą. Tak to wygląda. U mnie ten rozmiar jest spodnie
trochę mniejsze jak górna część. No, to jakieś tam, nie wiem, 7 cm. I co teraz zrobić? Rozcinamy spodnie po bokach, po stronie, która jest łatwiej dostępna. Ja zaraz to rozetnę, jak zwykle. I co zrobimy? I wstawimy z tego materiału po bokach, poszerzymy nasze spodnie. I później połączymy idealnie z górną częścią. Pas odprułam i teraz jak zwykle muszę rozciąć boki. Rozcinamy zawsze, dziewczyny, po tej stronie, gdzie łatwiej. No i tutaj nie ma żadnej przeszkody. Można rozpróć, ale ja nie chcę pruć. Ja zaraz to rozetnę. Rozcinamy tutaj 1 cm od szwa. Jak zwykle rozcięte pozwoli nam to udekorować spodnie tak, jak nam się chce. Ale zanim to zrobię, to ja chcę poszerzyć. Już uszykowałam tutaj kawałki denimu, takie paski. Ja muszę poszerzyć na 16 na 8 cm po jednej stronie, czyli 10 cm pasek. Oczywiście szew wejdzie z każdej strony po centymetrze. Szyjemy z każdej strony. Tutaj zaraz trzeba wyrównać. I szyjemy. Nie szyję tak, jakbyśmy normalnie zrobili lewą do lewej, tylko zrobimy w ten sposób, żeby ten szew został na zewnątrz, żeby on mógł później się posiepać. Będzie pięknie to wyglądać, więc w ten sposób. Po tym jak boki przyszyte, to jest pasek takiej 9 cm poszerzone, to teraz te spodnie, zanim szyję z górą, można udekorować, bo są rozcięte i jest możliwość naszyć naszywki, aplikacje, co chcecie. Ja postanowiłam, że wykorzystam taką aplikację. To jest japońskie gniewne bóstwo się nazywa, które działa jak talizman i chroni przed złymi duchami, daje hart twojego ducha, wzmacnia cię pod względem duchowym i jest twoim ezoterycznym opiekunem. Czyli chociaż w ogóle w Japonii bardzo często używane są takie bóstwa, zapomniałem jak to się nazywa, ale bardzo często wykorzystane w tematach odzieży i to właśnie wykorzystałam z koszulki. Zaraz wam pokażę. Taka koszulka i ja wykorzystałam tą aplikację z koszulki. Więc znajdzie się to gdzieś tutaj w okolicach kolana do samego dołu. No i tutaj te dwie kieszenie, które odprułam ze spódniczki, to chcę wykorzystać te kieszenie. One trochę w innym kolorze i dobrze. Na jedno przyszyłam też taką aplikację, czyli tutaj prawdopodobnie znajdzie się jedna kieszeń zwykła, a druga będzie właśnie z aplikacją. No i na tą stronę jeszcze nie wymyśliłam co, ale prawdopodobnie przyjdzie tu parę jakichś łatek, może jedna na drugą będzie naszyte. Jeszcze mam jakieś takie paski, resztki, które też można kilkakrotnie naszyć, pomyślę. Pierwsze co chcę zrobić, właśnie przyszyć tą aplikację. Kota przyszpilkowałam, to znaczy nie zupełnie kota, bo to jest bóstwo na
obrazie kota. I teraz przyszyję zigzagiem dookoła całą aplikację. Nasze ochronne bóstwo już naszyte. Z tej strony zrobiłam kieszeń. Ona będzie na 2 połówkach, czyli z boku. Tak jak widzicie na tym pasku, który naszywałam w ten sposób. I kieszenie będą asymetryczne. U góry z tej strony przyszyłam wyżej, pod samym właśnie biodrem. Tutaj, gdzie będzie się łączyć z górną częścią. Tutaj, kochani, zrobiłam zwykłą kawałek denimu przyszyłam, zwykłą naszewka, ale z tej strony później zrobię przydarcie maszyną, czyli otworzę te dziurki, te łatki, przydartą maszynę, bo właśnie koleżanka chce, żeby jak najwięcej było takich właśnie posiepanych nici wszędzie, no to muszę otworzyć ten materiał denim, żeby on dał mi ładne frędzle i osiepał się, o tak jak z boku. No i na boku zrobiłam to wczoraj, dzisiaj już jest przyszyte, kochanie, na boku, ponieważ tu jest bóstwo ochronne, to jest ten taki symbol, który chroni od wszystkiego złego, od złych duchów, odstrasza, bo takie duże gniewne, takie twarz, odstrasza wszystkie złe duchy i według japońskiej przypowiedni, według japońskiej historii oznacza to, że ten duch ochrania Twoją sferę duchową, czyli odstrasza wszystkie złe rzeczy, daje Ci siłę, wzmacnia Twój duch. W związku z tym po japońsku tutaj na tym pasku napisano, wczoraj tutaj gimnastykowałam, bo nie umiem pisać, musiałam bardzo dokładnie to zrobić, ponieważ każdy zakątek, każda kropka ma znaczenie w języku japońskim. Dlatego bardzo ostrożnie wczoraj zrobiłam te symbole i to napisane, że miękkość ciała, twardość ducha. Czyli ten właśnie, te bóstwo ochrania nasz duch, wzmacnia, odgania wszystko złe, co jest złego. To jest Twój talizman, który ochroni Cię od wszystkiego, żeby nie napotkało Cię dookoła. No i co? To już jest zrobiona kieszeń, to i teraz zobaczę, nie wiem, czy na przodzie jeszcze nie zrobię dodatkowe, położyć jakieś ozdoby, na przykład takie kawałki, przyszyć na przykład, żeby to też się posypało później, albo jakąś łatkę, zaraz pomyślę i Wam pokażę. Wiosna wyjęły żurnalistosik. W co mam się ubrać, tu mała? Co w tym sezonie się nosi? Założyć sukienkę w kropki, a może golf, no i spodnie. Co wybrać, by być na czasie i nie wyglądać niemodnie? Torebkę wziąć czy koszyczek? Na szyję apaszkę cienką, na głowę kapelusz z piórkiem, czy lepiej beret z antenką? W tym czasie, gdzież ta wiosna? Pytali wszyscy wokół. Zaspała, zapomniała. Przód jest zrobiony, napis, łatki przydarte, tu naszyłam resztki od odciętych krawędzi. Tu są właśnie aplikacje, tu jeszcze jedną łatkę taką na zewnętrzną,
No i dwie kieszenie. Jedna z aplikacji, kieszenie asymetryczne, jedna na boku, jedna będzie z przodu. Z przodem to wszystko. I teraz pomyślę, co to zrobić z tyłu. Przewrócę i pomyślę, co można zrobić właśnie z tyłem. Na tył położyłam resztki odcięte od moich jeansów i przyszyłam też zameczek, który wypruwałam z jeansu. On nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, wykorzystałam go. Ładnie to wygląda i zrobiłam dwie łatki, już przyszpikowałam, wyhaftowane haftem boro. No skoro robimy z japońskim bóstwem, no to ja myślę, że technika boro musi być, bo to jest właśnie technika japońska. No i z przodu tutaj na kieszeni to też zrobiłam hafty boro, żeby nawiązać do całości do tego tematu. I zaraz przyszyję te łatki z tyłu. Do lata. Dwie części zszyte. I teraz przyszykuję do dalszej dekoracji i wybielę te spodnie. I jak zwykle do wybielania wykorzystuję wybielacz AC, szklana miseczka i biała szmateczka. Biała, dziewczyny, syntetyczna, bo naturalne mogą szybko się psuć i kolorowe mogą się odbarwiać, zostawiać ślady. Dlatego biała i najlepiej poliesterowa, syntetyczna. No i teraz przyszykuję sobie tutaj płyn. Jeszcze wzięłam takie do pryskania, to jest też wybielacz, jakby był potrzebny, czyli wszystko przyszykowuję pod rękę i zaraz zaczniemy wybielać. A wąsiki pozłacane, kiedy się już wystroiły, rewie mody urządziły, w idealnie zgranym szyku przechadzały po chodniku. Ach, odniosły sukces wielki, światowej sławy modelki. Paparazzo zrobił fotki, czego nie wiedziały kotki. Spodnie skończone, wyschłe, wybrane, ładnie się posipały, pięknie. I teraz co zostało? Tylko zrobić odpowiednie napisy, które uplanowane. Mam szablon i za pomocą, jeżeli tutaj pisałam ręcznie, no wiadomo, że takie hieroglify to takiego byś nie znalazł z szablonu. Natomiast tutaj zrobię szablonem napisy, które sobie koleżanka zażyczyła i ja to teraz pozłacane. Быть может, ты улетела прочь, без тебя одна и грустно теперь. Для меня что день, без тебя что ночь. Где же гордая ты паришь теперь? И кого крылом заслоняешь ты? Птица белое счастье прошлое, без тебя мои умерли мечты. Да, возвратись ко мне, помаши крылом, я же жду тебя, птица белая. Прилетай скорее, я одна совсем, без тебя теперь я не смелая. Для меня что день, без тебя теперь я не смелая. Для меня что день, без тебя что
одежу гордая ты паришь теперь, и кого крылом заслоняешь ты.